Witam wszystkich, z tej strony Tomek, a to jest pierwsza lekcja wirtualnego type ratingu na wirtualnego Dasha 8Q400 od Majestic Software. W pierwszej lekcji pokażę Wam taki cockpit overview, czyli ogólny opis, wprowadzenie tego, co znajduje się w kokpicie, oraz postaram się opisać każdy przełącznik, każdą lampkę, do czego ona służy i co ona sygnalizuje, ale w takim sensie mniej więcej. Nie będę tego robił bardzo dokładnie, ponieważ ten film wtedy zająłby kilkanaście godzin, a nie o to chodzi. To będzie taki cockpit overview. Zapraszam do oglądania. Zaczniemy od tego, co znajduje się w kokpicie. Wchodzimy do kokpitu przez drzwi. Drzwi znajdują się na samym tyle kokpitu i w Majestic Software Dashu jak na razie nic z tymi drzwiami nie możemy zrobić, ale powiem Wam kilka słów na ich temat. Drzwi są pancerne, to pierwsza sprawa, niemniej jednak są bardzo cienkie. Posiadają tutaj taki sprytny uchwyt w postaci czerwonego paska, który jest do nich przynitowany. Poniżej znajduje się klampka, taka zapadka ze sprężynką, która dociskają w stronę zamka i taki manualny zamek, którym można zablokować drzwi w przypadku, gdyby zamek elektroniczny, elektromagnetyczny się zepsuł. Zawiasy znajdują się z tej strony. Tutaj jest taki uchwyt do wyciągnięcia zawleczki. W przypadku, kiedy drzwi by się zacięły, można te zawiasy odblokować i drzwi wypadną. To jest tapicerowane oparcie na głowę. Poniżej znajduje się Judasz, czyli taka soczewka, przez którą możemy popatrzeć na pokład. Dalej znajduje się tapicerowane oparcie dla jumpseatu, czyli dla trzeciego fotela w kokpicie dla obserwatora. Sam jumpseat, siedzenie jumpseatu jest składane tutaj w prawą stronę do góry. Żeby je rozłożyć, trzeba go odczepić, przechylić tutaj na lewo i zablokować w tych tutaj takich łożach dla odpowiednich tutaj stworzeń, które wystają z tego jumpseatu i wtedy można tutaj siedzieć. Jeżeli chodzi o prawą stronę, siedząc na jumpseacie, mamy tutaj lusterko, które nie daje odbicia w Majesticu, bo i po co. A powyżej lusterka znajduje się panel audio do sterowania odsłuchami poszczególnych kanałów z systemu audio w samolocie. Tutaj jest gniazdo na mikrofon i słuchawki, a tutaj możemy wybierać, do którego kanału chcemy podłączyć mikrofon. Znajduje się tu również przycisk selektora interkomu, trybu pracy interkomu i nadawania. Także z jumpseatu można też prowadzić łączność. Powyżej fotela na jumpseacie znajduje się schowek na kamizelkę. Ta klapka jest przypięta na rzepy. Tutaj wsadzamy palec, dziurkę pociągamy i kamizelka nam wypada na kolana. Powyżej znajduje się lampka i włącznik do tej lampki, zwykły potencjometr. Nad jumpseatem, troszkę z przodu, znajduje się właz ewakuacyjny, który pełni dwie role. Pierwsza rola, jak sama nazwa wskazuje, to ewakuacja. Możemy ten właz otworzyć, on wtedy wypada na dół, trzeba uważać, żeby sobie go nie zrzucić na głowę i można się wtedy ewakuować. Tutaj powinien być schowek na linę ewakuacyjną, ale Majestic tego nie odzorował. Jest to kolejny bug, który trzeba zgłosić, oni wtedy to zrobią. Drugą funkcją zaworu ewakuacyjnego jest funkcja wentylacji, czyli vent. W położeniu vent można ten właz uchylić troszeczkę do środka kokpitu, przez co mamy przepływ powietrza z zewnątrz, bo boczne szyby w kokpicie nie są otwieralne, nie da się ich otworzyć. Podłoga samego kokpitu jest nieco podniesiona w stosunku do podłogi na pokładzie. Ta część podłogi, którą mamy tutaj jeszcze przed drzwiami, mała część pod jumpseatem, znajduje się na wysokości pokładu, natomiast sam kokpit jest nieco podniesiony. Tutaj na dole, między nogami osoby siedzącej na jumpseacie, można tak powiedzieć, znajduje się schowek z taką łamaną na pół na zawiasie takim piórowym klapką. Tą klapkę się otwiera, pod spodem znajduje się schowek na dokumenty tej właśnie szerokości i głębokości mniej więcej do podłogi pokładu. Co mamy jeszcze na podłodze? Na podłodze mamy jeszcze Landing Gear Alternate Extension Doors, czyli drzwi do otwierania awaryjnego podwozia. Te drzwi możemy otworzyć. Otwarcie tych drzwi powoduje zamknięcie takiego zaworu izolacyjnego. Z przodu mamy uchwyt do zwalniania zamków, blokowania przedniego podwozia, a z tyłu mamy Alternate Gear
Extension Lights, światła, które pokazują nam zablokowanie prawego, lewego głównego podwozia i kółka przedniego oraz kieszeń na drążek do pompy. Drążek znajduje się z tyłu po prawej stronie. Jest to tak zwana hydropałka, jak my na to mówimy. Ten drążek można włożyć w tą kieszeń i poprzez pompowanie tym drążkiem można manualnie wytworzyć w instalacji czwartej hydraulicznej ciśnienie w celu dopchnięcia podwozia w pozycję zablokowaną. Jak wiemy, to podwozie w daszu jest dość duże. Prawa tylna ściana kokpitu zawiera hydropałkę, o czym już powiedziałem, czyli tą dźwignię do pompowania. Zawiera również kieszeń. W tej kieszeni znajdują się gogle przeciwdymne, okulary przeciwdymne dla obserwatora na jumpseatie. Tutaj widzę, że Majestic, jak to niektórzy operatorzy robią, też schował w niej piny, czyli takie stworznie, tak zwane szpilki do blokowania podwozia. Co ciekawe, ten samolot ma szpilki tylko do blokowania podwozia głównego. Przednie podwozie nie posiada szpilki. Ma osobną blokadę. Oto są drzwi samolotu, a w drzwiach samolotu znajdują się takie okrągłe schowki w postaci walca, które są przykryte taką czarną skórą na rzepie i tą skórę na rzepie taką klapką skórzaną. Tą skórę na rzepie można podnieść i tutaj chowa się normalnie te piny podwozia głównego. Powyżej kieszonki z okularami przeciwdymnymi znajduje się zasobnik na PBE, Crew PBE. PBE to skrót of Protective Breathing Equipment, czyli wyposażenie ochronne dla oddychania, coś takiego. Jest to nic innego jak kaptur przeciwdymny z generatorem tlenu, który możemy założyć na głowę w przypadku, kiedy kokpit jest zadymiony i generator tlenu przez kilkanaście minut zapewnia nam dopływ tlenu, a kaptur osłania nasze drogi oddechowe i narząd wzroku przed dymem. Dalej po prawej stronie znajdują się półki z awioniką i instalacja tlenowa. Instalacja tlenowa doprowadza tymi wężami tlen do masek tlenowych. Mamy maskę tlenową dla obserwatora na jumpseatie oraz maskę tlenową dla pierwszego oficera. Przewody masek tlenowych zawierają takie wskaźniki, manualne wskaźniki ciśnienia instalacji tlenowej. Jeżeli tlen jest w instalacji pod odpowiednim ciśnieniem, ten wskaźnik ma kolor zielony. W przypadku, kiedy ciśnienie tlenu jest zbyt małe, wskaźnik ma kolor czerwony i jest to symulowane w Majestic Software. Dalej na prawo, na tylnej ścianie znajdują się gniazda dla podłączenia słuchawek. Mamy tutaj gniazdo dla podłączenia głośników słuchawek, dla podłączenia mikrofonu słuchawek, dla podłączenia mikrofonu maski i zapasowe gniazdo do podłączenia głośników słuchawek. Dalej na prawo znajduje się panel bezpieczników instalacji prądu przemiennego o zmiennej częstotliwości 115 V. Prąd przemienny po angielsku to Alternative Current, dlatego oznaczony jest jako AC i takiej terminologii będę używał. Czyli mamy tutaj 115 V AC Variable Frequency. Częstotliwość jest zmienna, zależy od obrotów śmigła i na przykład jeżeli ktoś latał ATR-em albo zna dość dobrze ten samolot, tam ta instalacja również się znajdowała, tylko występowała pod nazwą AC Wild. Tutaj nazywa się troszeczkę inaczej. 150 V AC Variable Frequency. Poniżej, nad półką z awioniką, mamy bezpieczniki instalacji DC, czyli Direct Current prądu stałego. 28 V prądu stałego to jest główna instalacja elektryczna tego samolotu. Po lewej stronie mamy taki sam panel bezpiecznikowy, tylko odpowiednio dla urządzeń symetrycznych z lewej strony i na ścianie powyżej tego bezpiecznika po lewej stronie, czy uda mi się odsunąć fotel? Uda mi się. Znajduje się panel bezpieczników DC, reszta bezpieczników DC. Poniżej, obok takie same gniazda dla podłączenia słuchawek, maska tlenowa dla pilota, czy kapitana i tutaj znajdują się jakieś dwie sakwy, czerwona i druga, która wygląda tak samo jak ta tutaj i szczerze mówiąc to nie wiem do czego one służą, bo w naszych samolotach tego nie ma. Pod spodem mamy dwie latarki, które ładowane są z sieci DC,
akumulatorowe, awaryjne, gaśnicę halonową i toporek. Tutaj widać ten toporek. Na suficie mamy światło dome light, czyli światło oświetlenia ogólnego, głośnik kabinowy i schowek na kamizelkę ratunkową dla pilota. W kanadyjskiej terminologii na lewym fotelu siedzi pilot, na prawym fotelu siedzi co-pilot, czyli drugi pilot. Po prawej stronie mamy dokładnie to samo. Dome light i kamizelkę pod klapką. Klapka jest na rzepie, wkładamy palec, dziurkę pociągamy, maska wypada. Mamy również głośnik i mamy tutaj coś na suficie, czego po lewej stronie nie ma. Jest to kolejna część awaryjnego wypuszczania podwozia, które w tym samolocie jest tak samo skomplikowane jak i samo podwozie. Pierwsza część to była ta klapa tutaj na ziemi. Druga część to jest klapka na górze, nazywa się to Manual Landing Gear Release Pull Fully Down Landing Gear Alternative Release Doors. W przypadku, kiedy chcemy wypuszczać to podwozie manualnie, należy otworzyć tą klapkę. Wtedy już coś tam się dzieje w tej instalacji, ale to nie jest temat na teraz. Pociągnięcie tego uchwytu w dół powoduje otworzenie drzwi domykających owiewki podwozia i pociągnięcie jeszcze dalej na drugi stopień powoduje odblokowanie zamków podwozia głównego. Tutaj z przodu mamy Landing Gear Inhibit Switch, który będzie występował w checkliście i to ten przełącznik powoduje inhibitowanie, anulowanie działania tej dźwigni. Landing Gear Down, Select Inhibit Switch. Inhibit i Normal. Oczywiście normalnie powinien on być w pozycji normal, klapki powinny być zamknięte jedna i druga. Wzdłuż górnej krawędzi szyb zamontowany jest taki metalowy reling. Na tym relingu przesuwana jest taka zasłonka półprzezroczysta, przeciwsłoneczna zasłonka. Po angielsku sun visor. Właśnie ostatnio coś takiego urwałem w naszym samolocie. Ukręciła się ta śruba tutaj, którą się dokręca i wcale nie trzeba było dużo siły użyć, żeby ją ukręcić. Jest to, szczerze mówiąc, troszkę niewygodne i słabo zrobione urządzenie. Nie zawsze chce się to trzymać na tym relingu w takim położeniu, w jakim my byśmy chcieli. No ale co zrobić? Z prawej strony jest taka sama zasłonka i Majestic się tutaj pofatygował, żeby zasymulować ruch tej osłonki. Oczywiście ją można w rzeczywistości w dowolnym położeniu zamontować. Przesuwamy się coraz bliżej właściwej części kokpitu, czyli jego instrument paneli, ale jeszcze po drodze mamy panele boczne. Na panelach bocznych mamy umieszczone takie dwie dźwigienki, one służą do sterowania zaworami, w zasadzie one są bezpośrednio przypięte do takich manualnych zaworów przy przewodach doprowadzających powietrze do kokpitu i górna dźwigienka to jest Side Window Demist, ona służy do otwierania, zamykania, tutaj można ją ustawić w dwóch pozycjach, w rzeczywistości ona chodzi proporcjonalnie, do zamykania i otwierania zaworu, który wypuszcza powietrze przez dysze umieszczone tutaj pod szybą i to powietrze wędruje do góry po szybie i ma na celu po prostu odparowanie wody, która ewentualnie na tej szybie może się skroplić i spowodować taką mgiełkę, co jest symulowane w Majesticu. Poniżej mamy Low Level Vents. Możemy je zamknąć lub otworzyć. Low Level Vents to są nadmuchy na stopy i to są również nadmuchy tutaj przez taką kratkę, którą można sobie obracać. Ona ma takie ukośne żaluzje, w ten sposób kierujemy powietrze, które leci stąd. I Low Level Vents również kieruje powietrze do tej dyszy, którą możemy niezależnie sobie regulować. Natomiast Low Level Vents nie steruje tą mniejszą dyszą. Po prawej stronie kokpitu znajduje się dokładnie to samo. Następne bardzo skomplikowane urządzenie to cup holder, czyli uchwyt na kubek. Bardzo ważne urządzenie, ponieważ tutaj możemy postawić kubek z napojem. To urządzenie to jest zwykły kawałek blachy, który jest tutaj zagięty i wkłada się go tutaj na tą wewnętrzną, że tak to nazwę, karoserię i można go swobodnie przesuwać. Najczęściej łokciem się go zahacza, kawa się wylewa, herbata się wylewa, zalewając nam całą dokumentację, którą mamy w kieszeni, którą przy okazji pokażę. Tutaj jest kieszeń, a w tym miejscu stawiamy sobie naszą torbę.
nasze utorbienie stawiamy w tym miejscu i możemy to wszystko bardzo łatwo zalać kawą, więc trzeba uważać. Dalej jest tutaj taka podkładka, ona jest podświetlana, tu mamy lampkę, o, lampka tu się znajduje, tu jest potencjometr do lampki. W naszych samolotach tu jest jeszcze taki klips do papieru i można tutaj sobie położyć, przypiąć jakąś mapę, nie wiem, coś do pisania, cokolwiek. Jeżeli ktoś umie pisać lewą ręką, to może tak sobie tego używać. Powyżej mamy plakietkę z ograniczeniami prędkości, które są no, bardzo tutaj dokładne. 181, 172, 158, 275, 286, 282 i tak dalej, więc nie sposób to pamiętać. Dobrze jest to mieć zawsze pod okiem. Taka sama plakietka jest też z prawej strony. Też mamy cup holder, też mamy otwierany chart holder i tyle jeżeli chodzi o panel boczny. Zbliżamy się do przodu, na suficie mamy lampkę. Lampka ta podświetla nam wolant i służy do oświetlania tutaj tego uchwytu na mapy na wolancie i świeci nam tak no mniej więcej na kolana. Można ją też troszkę regulować, jeżeli chodzi o kierunek, ona jest obrotowa, a tutaj znajduje się potencjometr do włączania i wyłączania tej lampki. Ten czarny element to jest gruby pręt przymocowany do struktury samolotu, czysty metal pomalowany czarną matową farbą. Jest to nic innego jak uchwyt, na którym można się wręcz uwiesić wsiadając na ten fotel. Zauważcie, że tutaj między fotelem a tym piedestałem, tym podestem nie ma miejsca, więc trzeba przez ten fotel w zasadzie przeskoczyć i dlatego ten uchwyt jest tutaj i on jest zamocowany do ramy, do struktury samolotu. Ciekawa rzecz, że w powietrzu, gdzie na zewnątrz mamy temperatury rzędu minus 30-40 stopni, ten uchwyt ochładza się od struktury samolotu i on jest bardzo zimny. Teraz wolant. Kolumna sterownicza z wolantem. Mamy dwie kolumny sterownicze z wolantem, dwa wolanty w samolocie. One są symetryczne, jeżeli chodzi o umieszczenie przełączników, czyli przełączniki nie są umieszczane z prawej bądź z lewej strony, ale raczej po stronie zewnętrznej bądź po stronie wewnętrznej. A to wynika z kolei z ergonomii lotu, tak? Lewą ręką trzymamy wolant siedząc na lewym fotelu, prawą obsługujemy manetki, a odwrotnie siedząc na prawym fotelu. Więc po prawej stronie znajdują się inne rzeczy, po lewej inne rzeczy. Jest to natomiast symetryczne, jeżeli chodzi o oś podłużną samolotu. Co mamy na wolancie? Na kolumnie sterowniczej znajduje się mikrofon na takim sprężynowym kablu, który można rozciągać. Dalej, z tyłu wolantu znajduje się na zewnątrz bezczelnie przykręcony stick shaker. Na środku wolantu znajduje się uchwyt na mapy. Ten uchwyt można łatwo zdjąć przez odciągnięcie tych dwóch wystających blaszek na zewnątrz. Czasem on przeszkadza. Pod spodem jest bardzo ładna nalepka z logo samolotu Dash 8, która no, jest tylko na nowych samolotach, bo na tych starych już komuś się spodobała. Po wewnętrznej stronie wolantu mamy jeden przycisk. Jest to przycisk ATC Ident. W Europie bardzo rzadko używany, nie wiem, pewnie w Stanach częściej, dlatego jest umiejscowiony tutaj. Jest to nic innego jak Squawk Ident. Po zewnętrznej stronie mamy już troszkę więcej przełączników. Na środku trymer steru wysokości, nose down, nose up, czerwony przycisk wyłączenia autopilota, czarny przycisk Tactile Control Steering, bądź znany też pod nazwą Touch Control Steering. I po lewej stronie dwupołożeniowy spring loaded do środka push to talk na zewnątrz. Mówimy na zewnątrz samolotu, więc dajemy do zewnątrz samolotu. Jak chcemy mówić do wewnątrz, do interkomu, to naciskamy do wewnątrz. Najczęściej jednak interkom ustawia się w położenie hot mic, czyli mikrofon jest cały czas podłączony przez przełączenie tego przełącznika na hot mic dla lewej osoby, czyli dla pilota i dla co-pilota tutaj. Na środku, na centralnym słupku szyby znajdują się takie dwie kuleczki i taka podłużna pałeczka czarna na środku. Służą one do ustawiania pozycji fotela, tak aby nasze oczy były w odpowiednim miejscu, na odpowiedniej wysokości. Jak tego używać? Siadamy, powiedzmy, na prawym fotelu. Patrzymy na kuleczki. Ta biała kuleczka z tyłu powinna się schować za czarną pałeczką. Teraz widać, że siedzimy za nisko. Podnosimy nasz fotel, biała kuleczka się schowała, znaczy, że siedzimy na dobrej wysokości. To jest szczególnie ważne w przypadku wykonywania podejść w kategorii drugiej, ponieważ od wysokości fotela zależy odległość, na jaką widzimy
do przodu samolotu, a przy podejściu kategorii drugiej będziemy wyglądać świateł z przodu samolotu w pobliżu minimów. Jeżeli chodzi o położenie fotela przód-tył, to w tym samolocie te kulki nie regulują tego położenia, tak jak ma to miejsce na przykład w ATR-ze czy w Airbusie, gdzie tam się reguluje również położenie przód-tył, tutaj nie, tutaj siedzimy tak jak nam wygodnie, natomiast jeżeli chodzi o położenie fotela góra-dół, to jest istotne. Przy okazji pod spodem na windshield panelu, nad windshield panelem, tutaj na tej owiewce znajduje się taka lufa wycelowana w nas. Jest to nic innego jak mikrofon, który zbiera tło akustyczne z kokpitu i podawane ono jest do cockpit voice recordera i nim jest rejestrowane w jednym z jego kanałów. Przejdę teraz do opisu poszczególnych paneli. Zaczniemy od najbardziej skomplikowanego overhead panel. Overhead panel zbudowany jest z takich kolumn, 4 kolumn, raz, 2, 3, 4, w których znajdują się poszczególne panele. Na środku overhead panelu, w jego górnej części centralnie ustawiony jest panel służący do obsługiwania instalacji przeciwpożarowych. Ten panel do instalacji przeciwpożarowych jest nieco zagłębiony w overhead panelu w stosunku do całej reszty, co widać teraz. A to po to, żeby przypadkiem tutaj nie pociągnąć za te bardzo ważne dźwignie. Zacznijmy kolejno od pierwszej kolumny. W pierwszej kolumnie po lewej stronie na samej górze mamy DC Control Panel. Jak wcześniej wspomniałem, DC to jest Direct Current, czyli prąd stały. Główną instalacją elektryczną tego samolotu jest instalacja prądu stałego o napięciu 28 V. I tą instalacją sterujemy głównie z tego miejsca. Pierwsze 4 przełączniki to przełączniki, którymi podłączamy akumulatory, czyli po angielsku batteries, do odpowiednich magistrali szyn zasilających samolotu. Mamy 3 akumulatory: Standby Battery, AUX Battery i Main Battery. Poprzez przełączenie przełącznika Standby Battery podłączamy ten akumulator do głównej szyny prądowej w celu go naładowania. Standby Battery zawiera diodę, która zapobiega przepływowi prądu z akumulatora do szyny głównej, więc przepływ może odbywać się tylko w jedną stronę. Bateria może być tylko i wyłącznie ładowana. Zabezpiecza to ją przed rozładowaniem. AUX i Main Battery podpinane są do szyn głównych w celu ładowania, w przypadku kiedy szyna główna jest zasilana z innego źródła, bądź zasilania szyn głównych, w przypadku kiedy szyna główna nie jest zasilana z innego źródła. Przełączniki dwupołożeniowe on-off. W przypadku cold and dark przełączniki powinny być w położeniu off. Kolejnym przełącznikiem jest główny włącznik prądowy, czyli Battery Master, dwupołożeniowy off i on. Przełącznik Battery Master służy do podłączenia wszystkich 3 akumulatorów do 2 szyn Essential, do głównych szyn zasilających najważniejsze elementy samolotu. Dalej mamy włączniki generatorów prądu stałego. Na każdym z silników znajduje się jeden z generatorów. Włączniki typu on-off w przypadku cold and dark cockpit, czyli w przypadku takiego kokpitu, kiedy przychodzimy do samolotu powiedzmy rano i zastajemy go w jakimś stanie takim początkowym, powinny one być w położeniu włączone, czyli on. Wyłącza się je tylko w sytuacjach awaryjnych. Dalej w kolejności mamy Main Bus Tie, dwupołożeniowy przełącznik z taką większą główką. Jest to przełącznik, który służy do manualnego połączenia głównych szyn prądowych DC Main Bus prawej i lewej w celu używania AUX i Main Battery równolegle przy uruchamianiu silników. Chodzi o to, żeby używać prądu z obu tych akumulatorów podczas rozruchu silników i ten Main Bus Tie to jest taki override manualny do połączenia prawej i lewej szyny w celu wykorzystania tych akumulatorów podczas rozruchu silnika. Normalnie w przypadku Cold and Dark powinien być w położeniu tie. Dalej mamy Bus Fault Reset. Jest to przełącznik spring loaded, czyli jest sprężynka, która powraca go do położenia centralnego po puszczeniu go i służy on do resetowania zasilania głównej szyny prądowej. Może się zdarzyć tak, że jest awaria szyny prądowej i procedura awaryjna jest taka, że raz można spróbować tą szynę zresetować
i istnieje pewne prawdopodobieństwo, że ta szyna wejdzie z powrotem do pracy. Kolejny przyłącznik to External Power, czyli podłączenie do szyny DC zasilania z zewnątrz, z GPU. 28 V prądu stałego. Na początku tego nagrania chciałem powiedzieć Wam o ważnej rzeczy, o której zapomniałem powiedzieć. Chodzi mi o to, że ja w tych tutorialach, tym type rating kursie nie będę Wam opisywał działania dokładnie każdego systemu w samolotu. Systemu elektryki, systemu nawigacji, systemu pneumatycznego, hydraulicznego itd. Nie będę tego robił dlatego, że jest to proces bardzo długi, jeżeli chodzi o opisanie tego. Te systemy są bardzo skomplikowane i istnieje dla Was dostępna dokumentacja tych systemów. Jeżeli ktoś chce poznać ten samolot od podszewki, znać go naprawdę bardzo dobrze i poznać wszystkie te systemy, polecam stronę www.smartcockpit.com, gdzie znajdziesz dokładne opisy wszystkich systemów dla załogi, wyciągi z części po prostu AFM, Airplane Flying Manuala albo Airplane Operating Manuala i tam możesz sobie o tych systemach dokładnie doczytać, jeżeli masz na to ochotę. Wracając do instalacji elektrycznej i zasilania External Power. Ciekawą rzeczą w tym samolocie jest fakt, że po wyłączeniu całego zasilania, jeżeli samolot znajduje się na External Power, samolot jest wciąż zasilany. Zaraz pokażę, o co chodzi. External Power w tym momencie jest podpięty do samolotu, co widać na załączonym obrazku. Stoi agregat podłączony do samolotu. Uruchamiam main bus tie, podłączam wszystkie baterie do samolotu, wszystkie akumulatory. Samolot ożył, samolot żyje. Następnie włączam External Power. Nie widać dużych zmian, ale zmiany są takie, że zasilana jest po prostu jeszcze szyna secondary. W momencie, kiedy External Power jest włączony on, a ja wyłączę wszystkie baterie i nawet batery master, samolot cały czas jest zasilany. Daje to możliwość w przypadku na przykład ostatniego rejsu, kiedy my wysiadamy z samolotu, możemy powyłączać wszystko, zostawić włączony External Power, dlatego też czasem jak przyjdziemy do samolotu rano, to ten External Power może być włączony, mimo że nawet nie jest podpięty. Daje to taką możliwość, że samolot jest cały czas zasilany i na przykład personel techniczny albo personel sprzątający pokład w momencie, kiedy nas już nie ma w samolocie, ma ten samolot zasilany, posiada w tym samolocie jest oświetlenie i tak dalej, więc mogą pracować. A my nie ryzykujemy rozładowaniem baterii. W momencie, kiedy odepnę External Power, to samolot nie jest zasilany. Jeżeli teraz podepnę z powrotem External Power, to nic z tego. External Power się nie podpina. Muszę najpierw włączyć wszystkie baterie, później włączyć External Power, dopiero wyłączyć wszystkie baterie. Wtedy External Power, mimo powyłączonego samolotu teoretycznie, External Power cały czas zasila samolot. Kontynuując opis dalej. Ice Protection Panel. Ice Protection Panel, jak sama nazwa sugeruje, ochrona przed lodem i steruje instalacją chroniącą samolot przed lodem, czyli instalacją przeciwoblodzeniową i instalacją służącą do zrzucania lodu z samolotu. Co my tutaj mamy? Uwagę zwraca charakterystyczna sylwetka samolotu. Samolot posiada kilka sekcji odladzaczy pneumatycznych, tak jak ma to miejsce w przypadku ATR-a. Postaram się to pokazać z zewnątrz. Tutaj znajdują się te czarne elementy, to są właśnie gumowe odladzacze skrzydeł. Kilka sekcji na skrzydłach, centropłat i reszta skrzydeł. Odladzacze znajdują się również na usterzeniach samolotu. Tutaj mamy odladzacz na stateczniku pionowym i na krawędzie natarcia statecznika poziomego. Odladzacze gumowe znajdują się także na wlotach powietrza do silników. Praca odladzaczy gumowych polega na tym, że one są pompowane z pneumatycznej instalacji i w ten sposób zrzucają lód. Tutaj widać takie podłużne sekcje, które są wzdłuż rozpiętości rozłożone. One są pompowane na okres 6 sekund i w tym momencie lód, który na nich zalega,
jest kruszony i no, powinien zwyczajnie odpaść z samolotu. Tak więc, na każdym skrzydle mamy 4 sekcje sygnalizowane przez te lampki. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta sekcja, na prawym i na lewym skrzydle również. Te lampki tutaj symbolizują odladzacze wlotów powietrza do silników. Te lampki tutaj sygnalizują odladzacze statecznika poziomego. Na każdym stateczniku poziomym mamy 2 sekcje. Zwróć uwagę, że nie ma lampek dla statecznika pionowego. Jeżeli chodzi o sterowanie odladzaczami, które my nazywamy bootami, po angielsku to są też Airframe De-icing Boots, mamy do tego 2 pokrętła. Pierwsze pokrętło ma 4 pozycje. Pozycja manual, off, slow i fast. W pozycji off oczywiście instalacja jest wyłączona. W pozycji slow instalacja pracuje w trybie powolnym. Co to znaczy, że w trybie powolnym? To znaczy, że cały cykl odladzania trwa 3 minuty 180 sekund. Odladzanie odbywa się w postaci cyklów. Poszczególne sekcje symetrycznie są odladzane, jeżeli chodzi o skrzydła, jeżeli chodzi o usterzenia, to niekoniecznie symetrycznie i każda z sekcji pompowana jest na okres 6 sekund. Później powietrze jest odsysane i pompowana jest kolejna sekcja. Ciśnienie powietrza w tych butach wtedy wynosi około 18 psi plus minus 3. Nie trudno policzyć, że cała sekcja pompowania trwa 36 sekund, ponieważ mamy 6 sekcji pompowania. Po 36 sekundach mamy 2 minuty 24 sekundy przerwy. Jest to tak zwany dwell time. W przypadku slow dwell time wynosi 2 minuty 24 sekundy. W przypadku fast, położenia fast, dwell time wynosi 24 sekundy, czyli cykl odladzania 36 sekund, 24 sekundy przerwy, kolejny cykl 36 sekund odladzania, czyli całe odladzanie, cały cykl w przypadku fasta trwa minutę. Oczywiście fast i slow wybieramy w zależności od natężenia, narastania lodu na strukturze samolotu. Położenie manual wbrew pozorom nie służy do manualnego sterowania instalacją przeciwoblodzeniową. W położeniu manual zgrzane są ciągle dual distribution valves, czyli takie zawory rozdzielcze służące do pompowania i odsysania powietrza z poszczególnych butów oraz zawory zabezpieczające przed przepływem w jedną stronę tylko powietrza w instalacji przeciwodlodzeniowej w zasadzie. Często zdarza się na tym samolocie tak, że te zawory potrafią zamarznąć i wtedy instalacja odmawia posłuszeństwa, jest awaria. W tym przypadku procedura jest taka, że przełącza się na chwilę na manual Airframe on Selector w celu ogrzania zaworów. Jeżeli to nie pomaga, to znaczy, że usterka jest bardziej poważna. Prawy selektor to selektor Airframe Manual Select. Chodzi o to, że cykl odladzania całego samolotu jest synchronizowany według zegara. 6 sekund buty mogą być nadmuchane, cały cykl trwa 36 sekund, później jest dwell time. Przy slow dwell time wynosi 2 minuty i 24 sekundy, w przypadku fast jest to 24 sekundy. No ale ten elektroniczny timer, stopper, zegar, który steruje, urządzenie sterujące tymi sekwencjami może ulec uszkodzeniu i wtedy problem jest poważny, jeżeli istnieją warunki oblodzenia, bo nie możemy odladzać. Więc Bombardier zabezpieczył to w ten sposób, że daje nam manualny selektor, którym możemy zastąpić ten de-ice timer. Te pierwsze 2 pozycje są pozycjami off. Dlaczego są 2 pozycje off? Dlatego, że Bombardier myślał, że kiedyś tutaj będzie być może jakiś ekstra dodatkowy boot, gdzie trzeba będzie coś odladzać i tak od lat zostało, po prostu są 2 pozycje off. To było na potrzeby rozwoju, ale rozwoju nie ma. Przekręcając selektor na jedną z pozycji, tak jak widać na rysunku, wybieramy jakąś parę bootów. W tym momencie chodzi o pary zewnętrznych bootów, teraz kolejna sekcja symetrycznie i tak dalej, i tak dalej. Koniec skrzydeł, teraz zajmujemy się wewnętrzną sekcją
statecznika poziomego, symetrycznie oba i lewym butem na wlocie powietrza do silników i jeden z butów na stateczniku pionowym i reszta. W momencie, kiedy selektor wybrany jest na jakąś pozycję, to odpowiednie buty są nadmuchiwane powietrzem. Buty będą nadmuchane tak długo, jak selektor będzie w danej pozycji i należy przy tym pamiętać o ograniczeniu 6 sekund. Czyli nie wolno nam pompować jednego buta dłużej niż 6 sekund. Manualna praca tej instalacji wygląda w ten sposób, że wybieramy położenie butów zewnętrznych, czekamy 6 sekund, następne 6 sekund, następne 6 sekund i tak 36 sekund zabiera nam przelecenie całej sekwencji. Później timerem odliczamy dual time 24 sekundy albo 2 minuty 24 sekundy i rozpoczynamy kolejną sekwencję odladzania. Bardzo absorbujące. Dalej. Odladzanie śmigła. Śmigła nie posiadają butów, śmigła posiadają za to elektryczne grzałki, które znajdują się tutaj na 2/3 długości krawędzi natarcia śmigła. Elektryczne grzałki są grzane prądem przemiennym, bo musi być to duży prąd, 115 V prądu przemiennego i włączane, wyłączane są tym oto selektorem. Ma on 3 pozycje: off, on i test. Test jest spring loaded do neutrum, on zostaje. Zaświecenie się tych lampek tutaj sygnalizuje, że lewe lub prawe śmigło jest w tym momencie grzane. Śmigła grzane są osobno, prawe i lewe śmigło, przy czym wszystkie łopaty danego śmigła grzane są równolegle i również sekwencja grzania, czasów grzania i przerwy zależy od temperatury i sterowana jest przez automat. I tutaj już nie mamy możliwości manualnego sterowania odladzaniem śmigła. Pozycja test przy przytrzymaniu służy do testowania na ziemi działania śmigieł, ogrzewania śmigieł. Dalej mamy takie 2 kwadratowe przyciski, które zawierają w sobie światełka. Żeby zademonstrować ich działanie, muszę włączyć zasilanie samolotu. Wciśnięcie tego przycisku powoduje 2 rzeczy. Pierwsza z nich to otworzenie drzwi kanału przelotowego wlotów do silników, wlotu powietrza do silników. Powietrze wlatuje do silnika takim kanałem dolotowym, o którym mówiłem już w przypadku tutaj tych butów odladzających. Ten kanał jest w kształcie litery S, czyli to powietrze, żeby wpadło do silnika, ono musi najpierw zagiąć swój tor lotu do góry, a następnie z powrotem w dół. Dzięki temu ciężkie obiekty, które mogłyby się dostać do wlotu do silnika, nie powinny zostać zassane do góry do wlotu do silnika właściwego, nie powinny spotkać się z łopatkami już sprężarki, tylko powinny pod swoim ciężarem opaść w dół. Takimi ciężkimi przedmiotami może być też lód, który zgromadził się na krawędzi natarcia wlotów do silnika i został skruszony przy użyciu instalacji odladzającej. Ten lód może dostać się do silnika, uszkodzić łopatki sprężarki, uszkodzić silnik. Taki ciężki lód powinien pod swoim ciężarem, w momencie kiedy powietrze zagina się w tunelu o kształcie litery S, powinien ten lód opaść na dół, ale problem jest taki, że ten lód może się gromadzić w tym kanale dolotowym, więc żeby ten lód się tam nie gromadził i żeby ten problem rozwiązać, bombardier wymyślił, że na końcu tego kanału będą takie drzwiczki w kształcie prostokąta, które będą się otwierać do środka silnika, wtedy będą pod kątem uderzać w nie te kawałki lodu i wypadać na zewnątrz. To się nazywa Engine Intake Doors. Jeżeli ktoś jest bardziej ciekawy, to odsyłam do smartcockpit.com i do dokumentacji technicznej samolotu. Także wciśnięcie tego przełącznika, wciśnięcie tego przycisku powoduje otwarcie tych drzwi. W tym momencie świecą zielone lampki, które mówią o tym, że drzwi są zamknięte. Druga czynność, którą sterują te przełączniki, to elektryczne ogrzewacze wlotów powietrza do silników. Każdy z wlotów posiada 2 elektryczne ogrzewacze, primary and secondary, i
w momencie, kiedy jeden z nich działa, zapala się tutaj lampka heater, tylko że przełącznik musi być włączony. Ogrzewanie wlotów do silnika będzie działać, jeżeli temperatura powietrza jest mniejsza niż 15 stopni Celsjusza i mamy odpowiednio duże ciśnienie oleju w odpowiednim odnośnym silniku, no i oczywiście zasilanie prądu przemiennego. Teraz wcisnę przycisk i otworzą się drzwi. Lewe drzwi lewego silnika. Lampka closed zgasła, ponieważ drzwi zaczęły się otwierać, co znaczy, że nie są zamknięte, właśnie się otwarły, więc zaświeciła się lampka OPN, czyli open. Obok open, tutaj w tym miejscu pojawia się lampka heater. W tym momencie jedyną drogą, jaką mogę ją pokazać, jest test advisory lights. Tutaj widzimy lampkę heater, open, heater closed. I prawe, zamykamy. Te lampki, te intake doorsy będziemy włączać w przypadku lotu w warunkach oblodzenia, tak samo jak ogrzewanie śmigła. Kolejnym przełącznikiem jest ref speeds on, reference speeds. Chodzi o to, że w przypadku, kiedy samolot jest pokryty lodem, jedyną możliwością zabezpieczenia go przed przeciągnięciem, oprócz próby pozbycia się tego lodu przy użyciu butów, jest zwiększenie prędkości, minimalnej prędkości, z jaką samolot może lecieć, prędkości przeciągnięcia. Poprzez przełączenie tego przełącznika w pozycję increase, prędkość przeciągnięcia kalkulowana przez ADC będzie zwiększona o 20 węzłów. Przełączenie increase rev spin na pozycję increase powoduje wyświetlenie się tutaj komunikatu na engine display w centralnej części na samym dole increase rev speed, która przypomina nam, że increase rev speed jest zwiększone. Kolejny rządek przełączników. Boot air. Boot air jest to powietrze, które jest podawane do butów, do odladzaczy. Mamy dwie instalacje odladzaczy. Instalację pneumatyczną prawą i lewą. Pomiędzy tymi instalacjami znajduje się zawór izolacyjny, którym sterujemy poprzez ten przełącznik. Jeżeli przełączymy przełącznik na ISO, wtedy obie instalacje pracują niezależnie. Nie chcemy, żebyśmy odladzali jedno skrzydło, a drugie, żeby było oblodzone, ponieważ możemy przeciągnąć wtedy niesymetrycznie samolot, a to na pewno skończyłoby się tragicznie. Ale przełącznik do izolowania tych instalacji służy po to, żeby można było wykryć, w której instalacji jest ewentualny wyciek. Po wyłączeniu go na ISO porównuje się ciśnienia instalacji odlodzeniowej prawej oraz lewej, de-ice pressure. Normalna pozycja to jest pozycja normal. Dalej, pitot static. Oczywiście rurki pitota są trzy. Jest pilots rurka pitota, czyli rurka numer 1, co-pilots, czyli rurka numer 2 i rurka pomiarowa standby, czyli rurka zapasowa, taka awaryjna. Rurka pierwsza i druga i trzecia, obie są grzane w pozycji on, w pozycji off nie są grzane. Przy czym rurka pitota pierwsza i druga jest grzana z instalacji prądu przemiennego 115 V AC, a rurka zapasowa jest grzana z instalacji prądu stałego DC z akumulatorów, więc możemy mieć zasilaną rurkę pitota standbyową w momencie, kiedy mamy jakąś poważną awarię, na przykład awarię obu silników naraz. Windshield. Shield to tarcza, wind to wiatr. Windshield to nic innego jak te dwie grube szyby z przodu, czyli nasza tarcza wiatrowa, owiewka mówiąc inaczej. Windshield jest podgrzewany prądem 115 V i sterowany tym oto pokrętłem. Heat off, grzanie wyłączone. Warm up, podgrzewanie. Prawa, lewa szyba jest grzana równolegle wtedy kontrolerem pierwszej szyby. Normal, obie szyby grzane są swoimi kontrolerami osobno. I używamy tego w pozycji off lub normal. Ograniczenie tutaj mamy do 20 stopni temperatury na zewnątrz, jeżeli jest więcej niż 20 stopni, to
musi być to grzanie wyłączone. Jeżeli jest mniej niż 20 stopni, to ogrzewanie może być włączone i zazwyczaj się go włącza, bo po starcie przecież temperatura spadnie do poniżej 20 stopni w miarę wznoszenia się. Kolejny przełącznik to przełącznik do sterowania wycieraczkami. Nie ma tutaj osobnych przełączników do prawej i lewej wycieraczki. Jest jeden przełącznik, który steruje równolegle oboma wycieraczkami, przy czym to sterowanie jest dosyć ciekawie rozwiązane. Jest to rozwiązanie chyba jeszcze z 1984 roku, bo wtedy Dash 8 zaczął wchodzić na rynek i działa to następująco. Mamy 4 położenia. Park, czyli zaparkowane, wiper off, wycieraczki wyłączone, low i high, czyli powoli i szybko. Teraz pokażę, o co chodzi. Dajemy na low. No i wycieraczki nie działają, bo samolot jest wyłączony oczywiście. Musimy włączyć zasilanie samolotu. Wycieraczki dalej nie działają. Włączamy external power. Wycieraczki działają. Świadczy to o niczym innym jak o tym, że wycieraczki są zasilane z secondary DC, czyli z drugiej szyny, drugorzędnej szyny prądu stałego. Wycieraczki działają w trybie slow teraz, czyli w powolnym. High. Wycieraczki działają w trybie szybkim. Bank angle. Szybciej chodzą. I problem tych wycieraczek jest taki, że nie działają one tak jak wycieraczki w samochodzie, że wyłączamy wycieraczki i one wracają do swojej pozycji. One zostają tam, gdzie były. Możemy ustawić je w dowolnej w zasadzie pozycji poprzez wyłączenie w odpowiednim momencie na off. I jak się pewnie domyślasz, pozycja park służy do tego, żeby wycieraczki wróciły. Pozycja park jest spring loaded. Nie znam polskiego słowa odpowiednika, dlatego używam spring loaded, bo to fajne słowo. Spring loaded do neutrum. Wycieraczki zostają, dajemy je na park. Czyli inaczej mówiąc, operowanie wycieraczkami odbywa się w ten sposób, że włączamy wycieraczki, na przykład do lądowania albo do startu, po czym, kiedy one nie są potrzebne, przekręcamy do końca i wracamy na off, wycieraczki się chowają. Kolejny przełącznik, Pilot Side Window Hit i tutaj pilot oznacza nic innego jak terminologię kanadyjską, czyli osobę siedzącą po lewej stronie, po prawej stronie nie siedzi pilot, mimo że ma licencję pilota, jest to co-pilot. Pilot Side Window Hit. Pilot Side Window to jest to boczne okno i ono troszkę się różni od tego bocznego okna. Zwróćcie uwagę, że to boczne okno nie ma tutaj dookoła takiego paska, a to ma i ma troszkę inny kolor. Lewe jest lekko zabarwione na brązowo. Nie wiem, czy to będzie widać tutaj z zewnątrz. Jest takie troszeczkę bardziej pomarańczowe, a prawe też jest. To w zasadzie nie powinno być, ale jest. A to dlatego, że lewe okno posiada instalację przeciwmgielną, przeciw zaszronieniu, przeciwobledzeniową, przeciw kondensacji wody. Nie potrafię tego po polsku nazwać. W każdym razie szyba jest podgrzewana i pierwsze tutaj 2/3 długości szyby, licząc od przodu, jest dogrzewane. Cała szyba nie jest ogrzewana. Tutaj widzimy fragmenty instalacji. Szyba oficera nie jest podgrzewana. Podgrzewanie tej szyby możemy włączyć sobie tym oto przełącznikiem. Flight Data Recorder, czyli rejestrator parametrów lotu. Obsługa jest w zasadzie bezobsługowy. Jedyne co my tu możemy zrobić, to go przetestować, czyli mamy pozycję normal i pozycję Grand Test. Wstrzymujemy w pozycji Grand Test. W pozycji Grand Test odbywa się test Flight Data Recordera. Dalej jest ELT, Emergency Locator Transmitter, czyli nadajnik awaryjny. W przypadku gdybyśmy gdzieś tam się odpukać rozbili, to przeciążeniowy włącznik, taki inercyjny, uruchamia to ELT i ono nadaje sygnał na kilku częstotliwościach ratunkowych, sygnał poszukiwawczy. Drugie ELT znajduje się z prawej strony w półce bagażowej z przodu samolotu i to jest takie ELT przenośne, które możemy wyciągnąć i zabrać ze sobą w przypadku gdybyśmy się gdzieś chcieli oddalić po jakiejś katastrofie, jakimś awaryjnym lądowaniu z samolotu i chcieli nadawać dalej sygnał ratunkowy. I znajduje się tu przełącznik do trzypołożeniowy ARMED, Reset i Test i ON.
Można włączyć manualnie ELT, można go uzbroić, można go zresetować, przetestować. Resetować, gdyby się samo włączyło niepotrzebnie, można zresetować. ELT jest też uruchamiane w przypadku rozerwania kadłuba. W kadłubie wzdłuż kadłuba znajduje się taka pętla elektryczna, przewód, który w przypadku rozerwania kadłuba też ulega rozerwaniu i w przypadku rozerwania tego przewodu następuje zanik napięcia w tym przewodzie i jest to też sygnał dla ELT, że coś jest nie tak, że samolot kadłub uległ rozerwaniu, więc należy też służby alarmowe powiadomić. Idąc dalej mamy PFD Altimeter Units, Primary Flight Display Altimeter Units, jednostki wysokością jeża na głównym wyświetlaczu parametrów lotu. PFD się w tym momencie testuje. A ja w międzyczasie wytłumaczę Wam kolejny panel, który zawiera nic oprócz nadruku. Cabin Altitude w 1000 stóp at Max Pressure. Mamy tutaj dwie skale, które są do siebie przyłożone. Jest to skala wysokości samolotu, wysokości ciśnieniowej w 1000 stóp 15 tysięcy stóp, 20, 25 tysięcy stóp, a na górze jest skala ciśnienia różnicowego, które powinno tej wysokości odpowiadać, czyli na wysokości 20 tysięcy stóp powinniśmy mieć około 5 funtów na cal kwadratowy, czyli PSI ciśnienia różnicowego. Jest to taka skala do odniesienia, której używamy, żeby sprawdzić, czy hermetyzacja działa prawidłowo, albo wtedy, kiedy sterujemy hermetyzacją manualnie. Dobrze, PFD się przetestowało, teraz mogę pokazać, jak działa Fit Plus Meter, Altimeter Units. Przełączamy na Fit Plus Meters, tutaj pojawia się nam wskazanie wysokości w metrach i na dole również pojawia nam się wskazanie wysokości w metrach. Z tym, że to wskazanie jest wskazaniem preselectu, a to wysokości aktualnej. Mogę Wam to zademonstrować w ten sposób, że ustawię jakąś wysokość w preselekcie, na przykład 10 tysięcy stóp i to jest 3047 metrów. A w tym momencie jesteśmy na wysokości 410 stóp. Odpowiada to wysokości 125 metrów. I szczerze mówiąc, najbardziej się to przydaje w momencie, kiedy robi się zapowiedź dla pasażerów i przekazuje im się informację, że lecimy na wysokości w tym momencie 125 metrów, a nasza prędkość względem Ziemi wynosi 670 km na godzinę. Temperatura za oknem to minus 43 stopnie Celsjusza. Spodziewamy się lądować w Gdańsku za około 25 minut. Pogoda do lądowania jest dobra, temperatura wynosi bla 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 i tak dalej. To jest najczęściej, kiedy my tego używamy. Oczywiście może się to też przydać w przypadku, kiedy lata się w firach, gdzie obowiązują jednostki metryczne. Idąc dalej. Wskaźnik parametrów pracy instalacji ciśnieniowej. Much better. Trzy wskaźniki. Pierwszy wyskalowany w PSI, drugi wyskalowany w stopach w 1000 stóp, trzeci w 1000 stóp na minutę. Pierwszy to wskaźnik ciśnienia różnicowego, czyli różnicy ciśnienia w kadłubie samolotu, w części hermetyzowanej i na zewnątrz samolotu, czyli odnośnik do tej skali tutaj na górze. Drugi wskaźnik to wysokość kabinowa, czyli ciśnienie w kabinie samolotu przeliczone na skalę wysokości rozhermetyzowanego samolotu. Trzeci wskaźnik to wskaźnik wariometru kabinowego, który pokazuje zmianę ciśnienia w kabinie wyrażoną w jednostkach wznoszenia lub zniżania po prostu tej kabiny i dla komfortu pasażerów to monitorujemy, nie powinniśmy przekraczać wartości 500 stóp, 600 stóp na minutę, to są takie progi dla komfortu pasażerów. Powyżej tych progów już się pasażerowie odczuwają jakieś tam znaczne zatykanie uszów i dyskomfort. Ten rate of climb i rate of descent kabinowy będzie tutaj zależał od naszego tempa wznoszenia lub naszego tempa zniżania. W ATR-ze to było zafiksowane na 400 stóp, po przełączeniu na fast było to wtedy 500 stóp. Tutaj jest to proporcjonalnie regulowane w zależności od tempa znoszenia rzeczywistego lub zniżenia. Poniżej mamy Exterior Lights Panel, czyli światła zewnętrzne. Tak naprawdę są dwa takie panele, drugi znajduje się tu z tej strony. Na tym pierwszym panelu mamy Approach Lights i Flare Lights. Approach Lights to te światła tutaj zewnętrzne. Świecą w parach.
A flare lights to te światła wewnętrzne. Flare lights od approach lights różnią się tym, że zaklinowane są pod kątem 4 stopnie. Inny po prostu różnica. Approach lights świecą 4 stopnie troszkę wyżej niż flare lights. Chodzi o to, żeby mieć dobre oświetlenie pasa podczas procedury załamania przy lądowaniu. Następne światła to taxi light, czyli światło do kołowania znajdujące się na przednim kółku. Skoro jesteśmy już przy światłach, to zacznę również od świateł. Exterior lights panel, ciąg dalszy. Wing inspection. Wing inspection lights. Teraz jest dzień, więc nie widać. Są to światła, które oświetlają krawędź natarcia skrzydła tutaj. Te światła zamontowane na gondoli silnika. I światła zamontowane na kadłubie, które oświetlają gondolę silnika. Chodzi o to, że możemy obejrzeć z kabiny pasażerskiej gondolę silnika, a z kokpitu mamy widok na oświetloną krawędź natarcia skrzydła, co daje nam w nocy możliwość zobaczenia oblodzenia na krawędzi natarcia skrzydła. Wing Inspection Lights. Przy okazji, podczas przeglądu samolotu w nocy, Wing Inspection Lights oświetlają nam skrzydła, co jest też pomocne. Anti-Collision Lights. Światła przeciwkolizyjne. 3-położeniowy przełącznik. Położenie red, położenie off i położenie white. Ciekawa kanadyjska filozofia. Pokażę to może w ten sposób. Mamy samolot z zewnątrz i samolot posiada światło antykolizyjne czerwone. Światło antykolizyjne czerwone świeci tutaj na górze. Tak zwany beacon, prawda? Nie ma go na dole, co jest dość uciążliwe w tym samolocie, bo mechanicy czy tam agent handlingowy, marszaler, który stoi na ziemi, najczęściej nie widzi tego światła na górze. W momencie, kiedy przełączymy to na white, włączają się światła stroboskopowe, ale wyłącza się to światło czerwone, włącza się światło stroboskopowe pod kadłubem, drugie światło stroboskopowe znajduje się tutaj na wierzchołku statecznika pionowego, więc mamy te dwa światła, white i światła red. Jedno światło na górze tutaj. Nie ma świateł stroboskopowych na końcówkach skrzydeł, co jest w zasadzie niegłupią filozofią, bo z powietrza szukając, patrząc na samolot, nie robi nam to żadnej różnicy, czy te światła są rozmieszczone na końcówkach skrzydeł, czy na kadłubie, a pasażerom, którzy lecą w nocy, robi to różnicę, ponieważ światła stroboskopowe, które mają naprawdę dużą moc, nie oślepiają ich i nie są uciążliwe, kiedy oni siedzą i w nocy patrzą przez okno. Także dwa położenia red, white i off, trzecie światełko, pozycyjne, nic innego jak zwykłe światła pozycyjne, czyli białe z tyłu na końcu ogona, czerwone na końcówce lewego skrzydła i zielone na końcu prawego skrzydła. Światła logo, które oświetlają nam po prostu logo na stateczniku pionowym, nic innego jak reklama. Teraz idziemy w górę, kolejny panel, Cabin Altitude. Cabin Altitude, wysokość kabinowa i Landing Altitude. Mamy tutaj kilka pokręteł, przełączników, lampek i jeden wskaźnik. Do czego jest wskaźnik? Wskaźnik jest do tego, żeby przy pomocy tego pokrętła ustawić wysokość lądowania, która jest podawana do komputera, automatu, który steruje hermetyzacją. Chodzi o to, żeby samolot, kiedy podchodzi do lądowania na jakieś lotnisko, rozhermetyzował się na odpowiedniej wysokości. Nie za wcześnie lub nie za późno. Załóżmy, że lotnisko jest na wysokości 2300 stóp. Ustawiamy mniej więcej 2300 stóp, bo ta skala nie jest bardzo dokładna. Niektóre linie mają taką filozofię, że dodają 500 stóp do elewacji lotniska, żeby samolot rozhermetyzował się wcześniej. Ponoć wtedy nie daje tak bardzo po uszach. My to ustawiamy u nas po prostu na wysokość elewacji. W tym miejscu znajduje się lampka, która daje napis FAULT, czyli usterka. F-A-L-T, F-A-U-L-T, FAULT, z góry na dół napisane w pionie. Chciałbym Wam to teraz pokazać, ale nie pokażę, ponieważ jest to wyjątek, który nie świeci w przypadku testu Advisor Lights. Proszę zobaczyć. Zasilanie muszę włączyć. Cała reszta działa. O, teraz działa FAULT. Ale FAULT działa dlatego, że nie działa instalacja. On nie działa dlatego, że advisory
jest test włączony. Zobacz, advisory mam wyłączony. Teraz włączam advisory. Fold i tak świeci. I szczerze mówiąc nie potrafię powiedzieć dlaczego. Że fold oznacza awarię instalacji automatycznej sterowania hermetyzacją. W przypadku takim jest na to odpowiednia procedura, checklista i tak dalej, ale polega ona na tym, że przełączamy ten przełącznik na pozycję manual. Z pozycji auto na pozycję manual. W tym momencie możemy sterować hermetyzacją manualnie poprzez ten przełącznik. Ten przełącznik steruje ciśnieniem różnicowym. Manual difference. Różnicowym, czyli tym na tym wskaźniku. Porównujemy wysokość naszą odczytaną z przyrządu rzeczywistą ciśnieniową i dążymy do tego, żeby ustawić ciśnienie różnicowe wynikające z drugiej skali. Dlatego nie sterujemy tutaj wysokością czy położeniem zawora, tylko mamy dwie pozycje increase i decrease. Ten przycisk, ten przełącznik jest spring-loaded do środka. Kolejne położenie tego trzypołożeniowego przełącznika to położenie dump, czyli zrzucanie ciśnienia. Otwierają się tylne zawory, którymi normalnie się steruje hermetyzacją. Ten przełącznik też steruje tylnymi zaworami. Otwierają się te zawory i zrzucane jest ciśnienie. Samolot się rozhermetyzowuje. Wariometr ciśnieniowy się wychyla. Wysokość ciśnieniowa dąży do wyrównania z wysokością rzeczywistą, a differential pressure osiągnie 0. Normalnie położenie auto off. Ten przełącznik to pokrętła w zasadzie, a w zasadzie ten zawór, bo tu sterujemy bezpośrednio zaworem. Jest to zawór outflow valve, wylotowy zawór powietrza, który znajduje się z przodu, z lewej strony, gdzieś w tym miejscu. I nie służy on do manualnego sterowania hermetyzacją, ale służyć on może do manualnego sterowania przepływem powietrza w kabinie w trybie awaryjnym, czyli możemy wentylować kabinę w ten sposób, jeżeli jest na przykład dym w kabinie, że otwieramy, że z tyłu jest taki wlot powietrza, ram air, powietrza z zewnątrz, to powietrze dostaje się do środka i my go upuszczamy przodem, wymuszając przepływ powietrza przez cały kadłub z tyłu do przodu. To powietrze ram air chwytane jest wlotem tutaj, tu jest noka, taki wlot, naki, powietrze wchodzi tutaj, w momencie kiedy otworzymy ten zawór z przodu, to powietrze przelatuje przez cały kadłub i wylatuje tym zaworem z przodu, przez co zapewniamy taką wentylację kadłuba, nie wymagającą żadnego zasilania. Dalej, tym razem w górę. Engine Start. Panel. Sama nazwa mówi, panel służący do uruchamiania silnika. Dość prosty panel, mamy tutaj dwa selektory z pozycją off i normal. Oczywiście pozycja normal jest pozycją domyślną i powoduje ona to, że iskrowniki silników nie są odcięte. W pozycji off iskrownik silnika nie uruchomi się, będzie odcięty. Mamy dwa pokrętła, lewe pokrętło dla lewego silnika, prawe pokrętło dla prawego silnika. Pozycji off używamy na przykład w przypadku, kiedy po nieudanym uruchomieniu silnika chcemy przedmuchać silnik, przedmuchać komorę spalania, schłodzić ją. I wtedy robimy tak zwany cranking, czyli kręcimy rozrusznikiem, ale bez podania paliwa i bez uruchamiania iskrownika, wtedy wyłączamy to na off. Dalej mamy przełącznik z dwoma lampkami. Chciałbym Wam pokazać te lampki poprzez włączenie testu lampek advisory, ale to jest kolejny wyjątek razem z Voltem, który w tym momencie świeci, bo instalacja jest zepsuta. Kolejny wyjątek, kiedy lampki przy teście lampek advisory nie świecą. Lampki w tym przycisku nie świecą. Tutaj są dwie lampki, w zasadzie dwa napisy. Napis na górze w kolorze amber, bursztynowym, pomarańczowym Select, taki jak tutaj Select, i odnosi się bezpośrednio do położenia tego przełącznika. Drugi napis niżej to napis Start, czyli informuje nas on o pracy rozrusznika. Po prawej stronie mamy selektor, trzypołożeniowy przełącznik trzymany w położeniu skrajnym elektromagnesem, czyli sam może odskakiwać do położenia centralnego, jest spring-loaded do centrum. Wybieramy nim, przełączamy nim w zasadzie starter generator, czyli rozrusznik, prądorozrusznik
w tryb pracy rozrusznika. Załóżmy, że chcemy uruchomić drugi silnik. Przełączamy selektor na pozycję numer 2. Elektromagnes trzyma ten selektor automatycznie w tej pozycji. Pojawia się lampka Select, która mówi nam o tym, że silnik może, że prądorozrusznik w tym momencie, starter generator, jest podpięty w trybie uruchomienia silnika. Tak jak powiedziałem, main bus tie musi być zapięty na tie. I po wciśnięciu przycisku Start następuje rozruch silnika. W tym momencie zrobię taki chwilowy rozruch, cranking tak zwany. Naciskamy na Start. Start się świeci. Dopóki Start się świeci, o proszę, false gas. Dopóki Start się świeci, silnik jest rozkręcany. Teraz słyszymy, że silnik jest rozkręcany i widzimy tutaj NH, obroty sprężarki wysokiego ciśnienia wzrosły. W momencie, kiedy wyłączymy, manualnie przerwiemy cranking, lampki gasną. Przy normalnym rozruchu starter wyłącza się automatycznie, ten przycisk odskakuje tutaj przy 50% NH. To był Engine Start Panel. Dalej mamy APU Control Panel. Mamy tutaj 5 kwadracików, przy czym pierwsze 4 z nich to są przyciski, a piąty nie jest przyciskiem, są na nim tylko lampki i to mogę Wam zademonstrować, te wszystkie lampki, które na nich się znajdują, i zielone, i pomarańczowe, poprzez Advisory Test. Pierwszy przełącznik służy do uruchamiania zasilania APU i otwierania zaworu paliwowego, głównego zaworu paliwowego do APU. Pozycja Run oznacza, że APU osiągnęło odpowiednie obroty i pracuje na nich stabilnie. Pozycja Fail oznacza awarię APU. APU kontrolowane jest przez FADEC, Fully Authority Digital Engine Controller, który praktycznie powoduje, że to APU jest bezobsługowe. Nawet w przypadku pożaru APU potrafi się ugasić samo. Niemniej jednak jest możliwość gaszenia go manualnie, o czym później. Czyli pozycja Power powoduje otworzenie, podpięcie zasilania do APU i otworzenie zaworu doprowadzającego paliwo. Pokażę, jak to wygląda. Tutaj mamy dwie lampki, które sygnalizują położenie tego zaworu. Open oznacza otwarty zawór, Closed oznacza zawór zamknięty. W tym momencie świeci biała lampka, zawór jest zamknięty, naciskam Power, biała lampka gaśnie, zielona się otwiera i oznacza to, że zawór doprowadzający paliwo do APU jest otworzony. Po włączeniu zasilania APU następuje test lampek. Proszę zobaczyć. Taki krótki, chaotyczny test lampek. Tak to w rzeczywistości też wygląda. Ok, wracam do moich advisory lampek, do testu. Kolejny przycisk to przycisk startera, czyli rozrusznika. Też znajduje się tam prądorozrusznik, czyli starter generator. W momencie, kiedy rozrusznik pracuje, po naciśnięciu przycisku świeci się lampka starter. Podobnie jak tutaj. Tylko tu jest starter, tu było start. Kolejny przycisk to przycisk włączenia generatora prądu stałego DC. Na APU znajduje się jeden generator. Zielona lampka ON oznacza, że generator jest włączony i podłączony do szyny. Lampka Warning oznacza awarię generatora lub oznacza, że mimo iż lampka jest wciśnięta, generator nie jest podłączony do szyny. Na przykład dlatego, że podłączone jest GPU z ziemi, które ma priorytet przed generatorem APU. I czwarty przełącznik. Trzecia zielona lampka Open oznacza otwarcie zaworu upuszczającego powietrze ze sprężarki APU, czyli bleeder, krwawiące powietrze, tłumacząc dosłownie upuszczane powietrze. Po naciśnięciu do pracy wchodzi bleeder. Powietrze jest podpinane do instalacji pneumatycznej, czyli możemy klimatyzować kabinę, chłodzić lub grzać. Piąty kwadracik to już nie jest przycisk, nie da się go wcisnąć, to jest tylko lampka pomarańczowa Generator Overheat, czyli wykrycie warunków przegrzania się generatora. Dalej. Panel Lighting. Podświetlenie paneli. 4 pokrętła, które służą do podświetlania tych wszystkich białych napisów na poszczególnych panelach. Podświetlenie overhead panelu, overhead konsoli przez obrót pierwszej lampki,
Tylko musimy mieć do tego odpowiedni prąd. Proszę bardzo. Rozjaśnia się, regulujemy płynnie jasność. Glare shield, forward control, forward center control, aft center control. Dalej mamy dwa przełączniki, dość specyficzne. Oświetlenie ogólne i oświetlenie światła, tak zwane storm burzowe, czyli światła podświetlające main instrument panel. To jest rząd 6 światełek. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i te światła podświetlają main instrument panel. Zademonstruję, o co chodzi. Storm. Main instrument panel jest podświetlany jasnym światłem przez te światełka umieszczone pod glare shieldem. Nie można tutaj jeszcze manualnie ich jasności, kierunek regulować. Światła dome to są światła, które są czasem nazywane jako flood w niektórych samolotach, czyli takie zalewające ogólnym oświetleniem, takim miękkim światłem kokpit. Tutaj znajduje się pierwsze światło, tutaj znajduje się drugie światło. I te światła możemy włączyć razem ze światłami storm poprzez przełączenie tego przełącznika na storm i dome. Proszę bardzo. O! Te światła zasilane są z instalacji prądu przemiennego, dlatego włączyły się dopiero jak włączyłem AC, External Power. Świecą dome i świecą światła storm, świecą światła dome, prawe, lewe. W położeniu off nie świeci żadne światło, w położeniu storm świecą tylko światła storm na dole. Czy da się włączyć światła dome bez włączania świat storm? Da się tym oto przełącznikiem. Proszę bardzo, włączam dome. Ten przełącznik jest dość charakterystyczny. Ma inny kształt, jest taki płaski i ma takie paseczki, które pod palcem można poczuć, że to jest ten przełącznik. On jest tak zrobiony, żeby nie pomylić go z żadnym innym, dlatego że instalacja, która jest podłączona do tego przełącznika, podłączona jest bezpośrednio do zasilania do baterii, tak zwane hot wired. Podłączona jest do hot battery bus, czyli do magistrali, do szyny prądowej, która podłączona jest bezpośrednio do akumulatorów samolotu i nigdy nie jest wyłączana. Co się z tym wiąże? W momencie, kiedy wyłączę całe zasilanie samolotu, tak jak teraz, przychodzę wieczorem do samolotu i jest w samolocie ciemno, mam możliwość włączenia oświetlenia kokpitu. Proszę bardzo. Światła się świecą, mimo że wyłączone są wszystkie szyny prądowe, wyłączone jest external power, AC i DC, a te światła mogę włączyć. Ale niesie to ze sobą jedno niebezpieczeństwo. Łatwo jest po wieczornym rejsie, po wyjściu z kokpitu, zapomnieć o tym. Jeżeli zapomnimy i zostawimy włączone światła, załoga, która przyjdzie rano na samolot, znajdzie samolot bez prądu. I to jest duży problem, bo wtedy jedyną możliwością jest wymiana akumulatora. Nie da się szybko naładować akumulatora, nawet z external power. Także to rozładowuje nam akumulatory i trzeba na to uważać. Idąc dalej, prawa kolumna, AC Control Panel. AC Alternate Current, czyli prąd przemienny. Tutaj mamy dwie instalacje w zasadzie, dwa rodzaje instalacji prądu przemiennego. Instalacja prądu przemiennego o zmiennej częstotliwości oraz o stałej częstotliwości 115 V 400 Hz i przemiennej, czyli odpowiednika ATR-owskiego AC Wild. Oboma instalacjami sterujemy tutaj z tymi trzema przełącznikami, ewentualnie jeszcze możemy sterować tym panelem bezpieczników, który znajduje się tutaj z tyłu. Mamy tutaj włącznik External Power, AC External Power. Co ciekawe, podpięcie zasilania zewnętrznego AC powoduje zasilanie wszystkich magistrali elektronicznych i wszystkich instalacji elektrycznych samolotu. Podpięcie DC, czy nawet GPU, czy generatora APU, no już nie mówiąc o działaniu na samych akumulatorach, nie powoduje działania wszystkich instalacji elektrycznych samolotu. Instalacje, które wymagają dużego obciążenia, czyli jakieś podgrzewania szyby, pitotek i tak dalej, wymagają działania
wymagają prądu AC przemiennego. Na Ziemi możemy zapewnić ten prąd poprzez AC External Power i zasilane są wszystkie instalacje elektryczne. Poprzez inwertery zasilana też jest instalacja DC z instalacji AC, kiedy mamy External Power. Dalej są włączniki do generatorów AC. Mamy dwa generatory, po jednym na każdym silniku. Także generator pierwszy, generator drugi to jest generator pierwszego i drugiego silnika. I te przełączniki w przypadku Cold and Dark powinny znajdować się w położeniu on. Ich nie ruszamy w normalnych sytuacjach. One służą tylko do odizolowania zepsutego generatora albo sprawnego generatora w przypadku awarii silnika. Dalej jest poniżej tego panel Air Conditioning, czyli no, klimatyzacja, tak powiedzmy klimatyzacja samolotu, sterowanie przepływem powietrza w samolocie. Pierwsze trzy przełączniki, pozycja on-off. Pierwszy z nich to Recirculation Fan, czyli taki wentylator recyrkulacyjny, który powoduje, że nie wymieniane jest całe powietrze w samolocie, tylko jest nowe powietrze zmieszane ze starym powietrzem. Włączenie tego Recirculation Fana, przełączenie tego przełącznika powoduje włączenie Recirculation Fana. Co słychać w przypadku, kiedy włączę zasilanie samolotu i External Power? Uruchomienie Recirculation Fana powoduje wzrost hałasu. Słychać, prawda? W zimie ten Recirculation Fan chłodzi, więc my go wyłączamy. Jak jest lato, to zostawiamy go włączonego, bo wtedy z tych dyszy w samolocie możemy mieć przyjemny podmuch powietrza o temperaturze powietrza, które jest w środku samolotu. Bank angle. Dalej mamy zawory Bleed 1 i Bleed 2. Są to przełączniki zaworów. W zasadzie jest to zespół zaworów, to są 3 zawory na różnych stopniach sprężania sprężarki silnika i upuszczające powietrze. I poprzez włączenie lub wyłączenie tych przełączników możemy wypuszczać powietrze z silnika, podpiąć go do instalacji pneumatycznej, bądź odciąć go całkowicie. Natomiast o wydatku tego powietrza, o ciśnieniu tego powietrza decydujemy przez przełączenie tego przełącznika trzypołożeniowego z pozycji minimum, normal lub max. Wtedy odpowiednio te 3 zawory, które znajdują się fizycznie na silniku, są zamykane i otwierane. Dalej poniżej jest wskaźnik temperatury. Wskaźnik uniwersalny, temperatura mierzona w 3 miejscach. Tym przełącznikiem przełączamy wskaźnik na poszczególne czujniki. Tu mamy Cabin Duct Temperature Duct, czyli kanał dolotowy powietrza do kokpitu. Mamy temperaturę w kanale dolotowym powietrza do kokpitu. Cabin, czyli temperatura powietrza nie w kanale dolotowym, ale powietrza w kabinie pasażerskiej. I Flight Compartment Duct, czyli temperatura powietrza w kanale zasilającym klimatyzację kokpitu. Mówiąc inaczej, jest to temperatura powietrza, które będzie wylatywało z tych dysz tutaj, z tej tutaj na szybę, z tej na nogi i tam jest jeszcze taka rurka piccolo tube tak zwana, również z nadmuchem na nogi. Dalej 3 położeniowe przełączniki od agregatów klimatyzacyjnych, tak zwanych paczek, czyli też można powiedzieć turbochłodnic, które ochładzają powietrze upuszczone ze sprężarki silnika. Powietrze upuszczone ze sprężarki silnika ma temperaturę powyżej 200 stopni Celsjusza, może mieć taką temperaturę i paczka jest w stanie schłodzić, turbochłodnica schłodzić to powietrze do temperatury bliskiej zeru. Także jest to urządzenie bardzo wydajne i mamy 2 takie paczki, każda na jednej z instalacji i te paczki służą nam do ochładzania powietrza. Powietrze chłodne jest mieszane z powietrzem gorącym z blidów bezpośrednio i w ten sposób uzyskujemy jakąś temperaturę powietrza, którą klimatyzujemy kabinę. Te 2 pokrętła służą do wyboru właśnie temperatury, jaką chcemy uzyskać w kabinie, czyli z tyłu w przedziale pasażerskim, lewe pokrętło, a prawe
Flight compartment, czyli w kokpicie. W prawo ciepło, w lewo zimno. Przy czym lewe pokrętło ma taki wyjątek, że jeżeli przekręcimy go do oporu w lewą stronę, mamy tutaj literki FA, Flight Attendant. Oddajemy sterowanie temperaturą na kabinie do szefa pokładu. Tam jest taki mały panel na kabinie, z którego personel pokładowy może sobie sam regulować temperaturę, przez co nie dzwoni nam tutaj co chwilę jest za zimno, jest za ciepło, tylko reguluje tą temperaturę samodzielnie. Temperatura regulowana jest poprzez Environmental Control System, cyfrowy sterownik, który kontroluje pracę zaworów mieszających ciepłe i zimne powietrze, ale w przypadku awarii tego systemu możemy przełączyć paczki na system manualny i wtedy sami sterujemy bezpośrednio zaworami poprzez położenie tych pokręteł. Działa to mniej więcej tak jak taki tradycyjny kran z ciepłą i zimną wodą, gdzie mamy dwa kurki i po prostu poprzez odpowiednie odkręcanie kurka z ciepłą i zimną wodą możemy regulować temperaturę wody. Działa to podobnie jak woda w takim kranie z selektorem bez dwóch kurków, tylko z takim jednym selektorem, gdzie podnosząc go, opuszczając, regulujemy wydatek. No tutaj wydatek regulujemy tym, a przekręcając w prawo, w lewo regulujemy stosunek wody ciepłej do wody zimnej. Podobnie działa to pokrętło. W trybie oczywiście manualnym. W trybie off turbochłodnica jest wyłączona. Turbochłodnica może ulec uszkodzeniu, więc można ją też wyłączyć. Normalnie jest to w położeniu auto. Na końcu mamy jeszcze 5 przełączników. Pierwsze dwa z nich to są tak zwane cabin signs, czyli fasten belts i no smoking. Dalej mamy test caution i advisory light. Caution light powoduje testowanie się wszystkich caution warning świateł na caution warning panelu. Zobaczcie, ile tego jest. Każda z nich mówi nam o innej usterce. I advisory lights, czyli światełka, cała reszta świateł advisory. Przełącznik jest spring-loaded do środka. Natomiast jeżeli przytrzymamy przełącznik i trzymając przełącznik odjedziemy myszką daleko i puścimy, to ten przełącznik jest cały czas trzymany. To jest bardzo fajna opcja, nie wiem czy to było zrobione celowo czy przypadkowo, ale no, rzeczywiście będąc w samolocie trzymamy jedną ręką advisory light i możemy się rozglądać po kokpicie. Tutaj też mamy taką możliwość właśnie dzięki tej opcji. Podobnie jest caution light. Kolejny przełącznik trzypołożeniowy, on jest zawsze w neutrum, bo jest spring-loaded do neutrum, dim i bright. O co chodzi? Bright, światła wszystkie advisory, caution świecą na jasno. Dim są nieco przyciemnione. W nocy używamy dim, w dzień używamy bright. Kolejny przełącznik trzypołożeniowy, emergency lights. Normalnie w położeniu off, kiedy przychodzimy do samolotu. Położenie arm, światła ewakuacyjne uzbrojone. I w położeniu on manualnie możemy włączyć oświetlenie w przypadku ewakuacji. Jeżeli chodzi o overhead panel, pokryliśmy już prawie wszystko oprócz tego tutaj panelu na środku, czyli panelu sterowania instalacją gaszenia pożarów. Ten panel podzielony jest na kilka części tymi białymi liniami. Pierwsza część to sterowanie instalacją przeciwpożarową APU. Druga część, środkowa największa, sterowanie instalacją przeciwpożarową silników. Kolejne części to sterowanie instalacją przeciwpożarową bagażników. Mamy tylny bagażnik, duży i mały przedni bagażnik. Po kolei sterowanie instalacją przeciwpożarową APU. Ja włączę teraz test światełek advisory, żeby zobaczyć co tam świeci. Mamy tutaj rząd trzech lampek. Lampka zielona, lampka biała i lampka pomarańczowa. Ja już o zielonej i białej lampce mówiłem, ale powiem jeszcze raz.
Zielona i biała lampka są to lampki, które mówią nam o tym, czy zawór paliwa doprowadzający paliwo do APU jest otwarty czy zamknięty. Mamy tutaj opis Fuel Valve. W momencie, kiedy zawór jest otwarty, świeci się zielona lampka. W momencie, kiedy zawór jest zamknięty, świeci się biała lampka. Oczywiście w tym samym czasie druga lampka nie świeci się. Ta pomarańczowa lampka ma opis Bottle Arm, czyli butla uzbrojona. Chodzi o to, że w momencie, kiedy lampka świeci, oznacza to, że ładunek pirotechniczny butli do gaszenia APU jest uzbrojony i możemy odpalić ten ładunek, uruchamiając, uwalniając zawartość butli, środek gaśniczy do obudowy silnika, w tym przypadku APU. Następnie niżej mamy przycisk ze światłem Extinguish. W momencie, kiedy to światło Extinguish świeci, możemy wcisnąć ten przycisk i odpalimy ten właśnie ładunek pirotechniczny, powodując uwolnienie ładunku gaśniczego. Żeby nacisnąć przycisk, trzeba podnieść tą klapkę, która zabezpiecza go przed przypadkowym wciśnięciem i wtedy można go wcisnąć. Po prawej stronie mamy sygnalizację Fire, która oznacza pożar APU, wykrycie pożaru APU. Niżej, pod światełkiem Extinguish, mamy dwa światła na jednym kwadracie. Jest to Bottle Low oraz Fault. Bottle Low oznacza niskie ciśnienie środka gaśniczego w butli bądź rozładowanie butli po odpaleniu tej butli. Fault oznacza awarię systemu wykrywania pożaru w APU. Fire Test jest to przycisk służący do uruchamiania testu systemu wykrywania pożaru i gaszenia w APU. Dalej na prawo mamy system wykrywania pożaru i gaszenia pożaru silników. Symetrycznie engine number 1, czyli lewy silnik, i engine number 2, czyli prawy silnik. Mamy również rząd światełek i analogicznie kolory oznaczają to samo co w przypadku APU, z tym, że oprócz zaworu paliwa przy silniku mamy jeszcze zawór instalacji hydraulicznej, bo każdy silnik napędza pompę hydrauliczną odpowiedniej instalacji. Górne światełki Fuel Valves to zawory paliwowe, dolne światełka to Hydraulics, czyli zawory instalacji hydraulicznej. Jeżeli chodzi o gaszenie silników, to mamy dwie butle z ładunkiem gaśniczym. Mamy przednią oraz tylną butlę. Uzbrojenie ładunków pirotechnicznych poszczególnych butli sygnalizują dwie pomarańczowe lampki. Żeby zgasić pożar, czyli odpalić ładunek pirotechniczny butli, należy wychylić ten przełącznik w położenie forward bottle, a jeżeli nie uda się zgasić przednią butlą, wtedy w położenie aft bottle. Wtedy ładunek pirotechniczny jest odpalany, następuje opróżnienie butli do obudowy silnika i gondoli podwozia. Po uwolnieniu ładunku w jednej z butli spadnie ciśnienie. W momencie, kiedy ciśnienie zapala się wtedy ta pomarańczowa lampka Bottle Low, jeżeli w jednej z dwóch butli spadnie ciśnienie. Tutaj nie ma czterech butli, są dwie butle, obie służą do gaszenia prawego i lewego silnika. Ale mamy cztery lampki, dlatego że uzbrajamy butle do gaszenia prawego bądź lewego silnika. Dalej poniżej mamy pary lampek Fold A i Fold B. Są trzy pętle na silniku i gondoli podwozia, które wykrywają pożar silnika. Awarie tych pętli wskazują te lampki Fold A i Fold B. Poniżej znajduje się Test Detection Switch, czyli przełącznik uruchamiający test instalacji przeciwpożarowej. Wychylamy go w lewo dla silnika pierwszego bądź w prawo dla silnika drugiego. Poniżej znajdują się tak zwane T-handle. Są to dźwignie, po polsku nazywamy je firełapkami, które służą do izolowania silnika i uzbrajania ładunków pirotechnicznych w celu jego ugaszenia. Żeby zademonstrować działanie takiej dźwigni, muszę wyłączyć najpierw test lampek. Pociągnięcie dźwigni powoduje zamknięcie tych zaworów oraz uzbrojenie ładunków pirotechnicznych w butlach dla lewego silnika.
Zielone lampki gasną, ponieważ zawór nie jest otwarty. Białe lampki się zaświecają, ponieważ zawór jest zamknięty. Zaświecają się też lampki pomarańczowe i teraz wychylając ten przełącznik możemy odpalać poszczególne butle przednią lub tylną. Ciśnięcie fajerłapki z powrotem powoduje powrót do poprzedniej sytuacji. Fajerłapka zawiera też lampki w środku, które w przypadku pożaru sugerują nam, że tą właśnie fajerłapkę należy pociągnąć. Możemy to zobaczyć wykonując test. Po prawej stronie tylny bagażnik. W tylnym bagażniku mamy przewody wentylacyjne, które posiadają zawór wejściowy i wyjściowy oraz dwa czujniki dymu. Dwie białe lampki Vent Valve Inlet Outlet zaświecają się w momencie, kiedy zawory wentylacyjne są zamknięte. W przypadku wykrycia pożaru zawory są zamykane automatycznie. W przypadku wykrycia pożaru zapala się czerwona sygnalizacja smoke. W momencie, kiedy ładunki pirotechniczne butli są uzbrojone, zapala się też lampka extinguish, mówiąc nam o tym, że możemy poprzez naciśnięcie przycisku rozpocząć procedurę gaszenia. Mamy dwa czujniki dymu, tak więc możemy je testować poprzez wychylenie dwupołożeniowego przełącznika test. Pod spodem mamy kwadratowy wskaźnik zawierający 4 lampki Fire Bottle. W tylnym bagażniku znajdują się dwie butle ze środkiem gaśniczym. Butla High Rate Discharge i butla Low Rate Discharge. Te butle służą do gaszenia zarówno tylnego, jak i przedniego bagażnika. W przypadku rozpoczęcia procedury gaszenia najpierw rozładowana jest butla High Rate Discharge, żeby zdusić płomień. Następnie przez odpowiedni okres czasu stosunkowo długi, jest to kilka minut, około 7 minut, rozładowywana jest Low Rate Discharge Bottle. Uzbrojenie butli dla przedniego bagażnika pokazywane jest przez zaświecenie się tej kontrolki ARM. Po wyczerpaniu obu butli zaświeca się lampka Low. Analogicznie sytuacja przedstawia się w przypadku przedniego bagażnika. Zaświeca się lampka ARM, jeżeli ładunek pirotechniczny uzbrojony jest dla gaszenia przedniego bagażnika. Lampka Low w przypadku, kiedy ładunek już jest rozładowany bądź ciśnienie butli jest za małe. Podobnie jak w przypadku gaszenia silnika posiadamy dwie butle i obie te butle są przystosowane do gaszenia jednego z dwóch bagażników. Pod spodem mamy kontrolę gaszenia przedniego bagażnika, podobnie jak w przypadku tylnego przycisk Smoke Extinguish. Zapala się lampka ARM, jeżeli jest ładunek uzbrojony, pożar jest wykryty. Dym w zasadzie nie pożar. Podnosimy klapkę, naciskamy przycisk, następuje gaszenie po rozładowaniu butli, zaświeca się lampka Low. No i mamy jeszcze tutaj przycisk test służący do testowania instalacji wykrywania dymu w tylnym bagażniku. Myślę, że jak na pierwszy odcinek to już wystarczy. Dajcie znać, co myślicie o takiej formie nauki tego samolotu. Jeżeli Wam się spodoba, to postaram się to kontynuować. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia.